Witam serdecznie dzisiaj po południu. Czy dno już za nami? Najnowsze dane to jest temat przewodni tego wpisu. Na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. Zapraszam, zachęcam i zaczynamy. Partnerem tego odcinka jest dom maklerski XTB. Informuję, że wykresy użyte, by stworzyć ten wpis, pochodzą m.in. z platformy X-Station 5, z której korzystam na co dzień i którą gorąco polecam każdemu. Andrzej Stefaniak. Czy dno już za nami? Najnowsze dane. Jako że rozpoczynamy październik, to pierwszego dnia zwykle są publikowane ważne wskaźniki PMI, które nam pokazują, jak w sektorze przemysłowym kształtuje się koniunktura dla praktycznie większości najważniejszych gospodarek na świecie. Dla Stanów Zjednoczonych mamy nie tylko wskaźnik PMI, ale także wskaźnik ISM i on lepiej obrazuje to, co faktycznie dzieje się w ważnym sektorze, jakim jest sektor przemysłowy. Ale przejdźmy i zobaczmy teraz, czy faktycznie dno już za nami. Jakie są najnowsze dane? I dzisiaj poznaliśmy wskaźnik PMI dla naszego kraju. Jak widzimy, był on nieco lepszy niż zakładały prognozy. I na tym wykresie tak jakby była próba utworzenia dna. Jeżeli faktycznie okazało się, że pod koniec lata tego roku było ustanowione drugie dno spowolnienia gospodarcze, ponieważ na tym wykresie łatwo widać, że rok temu, pod koniec 2022 było pierwsze uderzenie spowolnienia gospodarczego. Jeżeli faktycznie się okaże, że teraz mieliśmy dno drugiego uderzenia spowolnienia gospodarczego, to gospodarki na całym świecie będą w stanie rozpocząć kolejną fazę, a tą kolejną fazę jest wychodzenie z dołka, czyli ożywienie gospodarcze. I teraz na naszych oczach będzie się ważyć, czy faktycznie tak będzie. I moim zdaniem, jeżeli rozpatrujemy wszystkie puzzle ekonomiczne, to obniżka stóp procentowych, taka skokowa we wrześniu oraz szykująca się za 2 dni kolejna obniżka stóp procentowych, prawdopodobnie mają pomóc ożywić gospodarkę, żeby ona wróciła szybciej i mocniej do tego scenariusza optymistycznego na ścieżkę rozwoju. Zobaczmy, że równolegle bardzo podobnie zachowuje się wskaźnik dla Węgier. Także dane były nieco lepsze niż zakładały prognozy, a co jest interesujące, dla naszego sąsiada z Czech dane były gorsze niż zakładały prognozy. Tutaj wpływ czeskiej gospodarki, jej uzależnienie od kłopotów niemieckiego sektora, zwłaszcza samochodowego, przemysłowego, jest widoczne jak na dłoni. Więc nie dziwmy się, że Polacy i Węgrzy bardzo dobrze wykorzystują to, co się wydarzyło w ostatnich latach w gospodarce, awansują w tym międzynarodowym podziale pracy, a Czesi nie są w stanie jeszcze wydobyć się na dynamice wzrostu PKB na poziomy, które były notowane w końcówce, w ostatnim kwartale 2019 roku. Ten wpływ, gigantyczny wpływ przywiązania czeskiej gospodarki do niemieckiej widać tutaj jak na dłoni i ten odczyt, który dzisiaj był, ładnie potwierdza to, że słabość niemieckiej gospodarki odzwierciedla się właśnie w tym, co się dzieje w Czechach i że te zależności są tutaj bardzo, ale to bardzo dobrze widoczne. Natomiast dla gospodarki jako całości ożywienie gospodarcze ma duże znaczenie, ponieważ pozwoli na to, żeby z optymizmem obserwować dalsze zmiany na rynkach kapitałowych. Dla nas teraz szczególnie interesujące jest, co się wydarzy na polskim rynku obligacji. Ze względu na to, że równolegle w tych samych ważnych miejscach jest indeks WIG20, który w momencie tworzenia tego wpisu jest w okolicach poziomu 1900 punktów. A to jest miejsce, gdzie przebiega średnia 200-sesyjna, więc naprawdę zwróćmy uwagę, że WIG20, polskie obligacje także są w kluczowych miejscach, więc w najbliższym czasie rynki związane z polskimi aktywami będą musiały podjąć ważną decyzję i od tej decyzji będzie naprawdę zależało bardzo wiele. Jeżeli okaże się, że popyt na ryzyko atakuje, że indeks WIG20 rośnie, rentowności polskich obligacji spadają, a równolegle zacznie się umacniać złoty, to będzie to jednoznaczny sygnał, że rynek wierzy, że dno już za nami, że dno cyklu gospodarczego jest za nami, a teraz faza ożywienia gospodarczego, która będzie napędzana systematycznie z kwartału na kwartał obniżaniem się koszta pieniądza, czyli spadkiem tych stóp procentowych, tak w ujęciu referencyjnym, czyli Narodowego Banku Polskiego, jak i tych rynkowych, o czym także warto pamiętać, że ich przełożenie także jest dość duże i za każdym razem, kiedy ta rynkowa stopa procentowa spada, rosną wyceny spółek na giełdzie papierów wartościowych, ponieważ stopa procentowa, stopa dyskontowa
jest niezwykle ważnym czynnikiem zwiększającym albo zmniejszającym wycenę w tych modelach dochodowych. I w tym wypadku, kiedy rentowności spadają, kiedy ta rynkowa stopa procentowa jest coraz niższa, w naturalny sposób podwyższane są wyceny, dlatego też dla bardzo wielu inwestorów jest to czynnik zachęcający do oczekiwania wzrostów na giełdzie, wzrostu cen akcji notowanych spółek. No i ten rynek złotego. Przypominam, że dopiero za 2 dni mamy decyzję RPP w sprawie stóp procentowych, więc dopiero prawdopodobnie coś na rynku wydarzy się w środę i dopiero wtedy będziemy się bardziej bacznie przyglądać ruchom na rynku krajowej waluty, a na chwilę obecną rynek złotego prawdopodobnie będzie uzależniony od zachowania euro-dolara, czyli głównej pary świata. Czy dno już za nami? Najnowsze dane. Za chwilę porozmawiamy o sytuacji na rynku światowym, w światowej gospodarce, ale warto zwrócić uwagę, w jakim ważnym teraz jesteśmy miejscu. Bo naprawdę pytanie o to, czy dno już za nami, jest niezwykle interesujące i warto być tego świadomym. W tym miejscu jeszcze raz zachęcam do specjalnych materiałów edukacyjnych podlinkowanych tam na dole w opisie i w komentarzu. Dzisiaj najnowszy, najciekawszy raport, czy rynek chce wyższego bezrobocia. Dlaczego? Co się z tym wiąże? Jakie mogą być konsekwencje? Zachęcam, żeby się z tym materiałem zaznajomić. Przypominam, jest on podlinkowany tam na dole w opisie i komentarzu, jak także inne ciekawe materiały dotyczące inwestowania dla tych średnio zaawansowanych, mocno zaawansowanych, jak i tych początkujących. Naprawdę warto się z tymi materiałami zaznajomić. Przypominam, są podlinkowane tam na dole w opisie i w komentarzu. I wracając teraz do pytania, czy dno już za nami, najnowsze dane będziemy także poznawać dla innych gospodarek, zwłaszcza dla Stanów Zjednoczonych. I zaczynamy od wskaźnika ASM. Będzie on dzisiaj publikowany o godzinie 16 i jak widać na prognozach we wrześniu ma być podbicie wskaźnika do poziomu 47,9. Jeżeli tak się stanie, to wykres długoterminowy zacznie nam sygnalizować polepszenie się koniunktury w amerykańskiej gospodarce, dając potencjał ku nowej fali ożywienia gospodarczego z przerzutami oczywiście, czyli z większym optymizmem dla gospodarek, zwłaszcza w Europie. Warto być tego świadomym, jak bardzo uzależnione teraz i ważne jest to, gdzie ten wskaźnik się znajduje. I ogólna percepcja tego wskaźnika jest też następująca. Wszystkie odczyty poniżej poziomu 50 oznaczają recesję, spowolnienie gospodarcze w danym sektorze gospodarki. Natomiast każde wyjście nad poziom 50 punktów, każde utrzymanie nad 50 punktów oznacza rozwój gospodarczy, wzrost gospodarczy, czy też boom w danym sektorze gospodarki. Tak się interpretuje te wskaźniki PMI, ISM. Widzieliśmy także bardzo istotne odczyty wskaźników dla strefy euro. Widzimy także, jak tworzy dno wskaźnik PMI dla Włoch. No i także dla światowej gospodarki ważnym naczyniem połączonym są Chiny. I w tym wypadku jesteśmy dokładnie w okolicach poziomu 50 punktów, czyli tego miejsca, które rozdziela sferę recesji od sfery ożywienia gospodarczego. No i jeżeli się okaże, że w najbliższym czasie Chiny także odbijają, rosną nad ten poziom 50 punktów, to byłoby to wyśmienite wydarzenie i informacja dla rynków kapitałowych wzmacniająca tezę, że dno już za nami, że koniunktura na świecie rośnie i że warto w takiej sytuacji obserwować zachowanie cen akcji, ponieważ one lubią sytuację, kiedy wychodzimy z dna cyklu gospodarczego, a mało osób to zauważa, bardzo mało osób wtedy to widzi i w takiej sytuacji jest największy potencjał ku kontynuacji tendencji wzrostowych na rynkach akcyjnych. Ale jak także Państwu mówię od wielu miesięcy, obserwujemy dużą rozbieżność względem danych makroekonomicznych, które się pojawiają, a tymi odczytami na giełdzie papierów wartościowych. Dane makroekonomiczne sygnalizują nam, że powinniśmy oczekiwać spadków indeksów giełdowych, a rynek akcyjny, który dyskontuje przyszłość za najbliższe 6 do 9 miesięcy, tak jakby uważał, że to wskaźniki PMI i te dane z gospodarki się mylą, że wkrótce nastąpi ożywienie gospodarcze, które uzasadni wyceny spółek giełdowych. I dlatego ta duża rozbieżność to jest jedna z najciekawszych zagadek do rozwikłania na kolejne miesiące. Kto się myli? Czy wskaźniki makroekonomiczne, czy też indeksy giełdowe? I naprawdę od tego, która strona się podda, będzie uzależniony kolejny mocny ruch na rynkach finansowych, a przede wszystkim na rynkach akcyjnych, które, przypominam, dyskontują przyszłość w gospodarce za 6 do 9 miesięcy. Na chwilę obecną korekta w Stanach Zjednoczonych
licząc od poziomów ekstremalnych to jest około 8%, licząc po zamknięciach to jest nieco ponad 6%. Standardowa korekta wynosi właśnie około 8 do 10% i przypominam, że oznaczałoby to test poziomu 4200 punktów, ale ostatnie wydarzenia pokazują, że w rejonie 4270 przebiega potężnie ważna roczna krawędź, taka dolne ograniczenie kanału wzrostowego i rynek zaczyna przywiązywać do tego coraz większą wagę, a odbicie sygnalizuje, że faktycznie to się dzieje i że jest potencjał ku temu, żeby obserwować nawrót tendencji wzrostowej. I te dane makroekonomiczne, o których mówiłem, że rynek chce wyższego bezrobocia, warto się skoncentrować teraz na tym, czy faktycznie rynek będzie reagował na zmiany odczytów stopy bezrobocia i będziemy się na tym koncentrować. Natomiast to wydarzenie będzie miało miejsce dopiero w piątek. I jeżeli rynek chce się dostosować do tego wydarzenia, to w naturalny sposób powinien czekać, więc teoretycznie najbardziej prawdopodobnym scenariuszem jest wyczekiwanie na tych poziomach w niewielkim pasie wahań, aż do danych, które poznamy w piątek. Z ciekawostek warto zwrócić uwagę na walkę indeksu DAX o te potężne wsparcie, na którym teraz się znajdujemy, czyli dolne ograniczenie półrocznej konsolidacji. Wyjście powyżej tych poziomów, przełamanie najbliższych oporów będzie oznaczało, że popyt przejmuje inicjatywę, ale jeszcze raz podkreślam, prawdopodobnie będziemy czekać na dane, które pojawią się za kilka dni ze Stanów Zjednoczonych, ale także warto zwrócić uwagę, że w Europie wyceny banków są na takich poziomach, które sygnalizują kłopoty całego sektora. To jest coś ciekawego z powodu tego, że rosną rentowności i te banki powinny mieć lepsze wyniki, ale jak widzimy, wyceny są bardzo, ale to bardzo niskie na przestrzeni historii, kiedy są na tym wykresie zaznaczone ostatnie kryzysy, jakieś zawirowania, wydarzenia. Na rynku światowym przede wszystkim patrzymy na to, co się dzieje ze stopami procentowymi, czyli rynkowymi stopami reprezentowanymi przez amerykańskie dziesiątki. Widzimy, że ta obligacja porusza się w kanale spadkowym takim krótkoterminowym, co determinuje to, co się ma dalej wydarzyć, więc dane, które wkrótce się pojawią, będą miały potencjał, żeby wybić w jedną albo w drugą stronę z tej formacji. Mamy wieloletnie maksima, patrząc na wykres długoterminowy i obligacji 30-letnich i tych 10-letnich, a to wszystko wpływa na umocnienie amerykańskiego dolara, ponieważ według cały czas tych raportów, które spływają na Bloombergu, widać jednoznacznie siłę powiązania zachowania rentowności na amerykańskiego dolara. Wniosek jest taki, dopóki rentowności pójdą w górę, dopóty presja na rzecz amerykańskiego dolara będzie trwała. Ale jeżeli tylko zobaczymy spadki rentowności amerykańskich obligacji, to momentalnie wystąpi presja przeciwko amerykańskiemu dolarowi, mając na uwadze, że mamy już pod rząd ponad 10 tygodni regularnych spadków euro-dolara, czyli umocnienia amerykańskiej waluty, to ta presja ta sprężyna jest tak naprężona, że wystarczy pretekst, korekta na rentownościach, żeby dynamicznie osłabić amerykańskiego dolara, a to rzutowałoby później na wszystkie inne aktywa związane z ryzykiem. Widzimy dostosowanie zachowania rentowności amerykańskiego dolara na rynku złota, gdzie dynamika spadkowa aż zaczyna imponować. Najbliższe wsparcie to są rejony 1800-1810 i praktycznie w każdej chwili można spodziewać się, że złoto zaatakuje ten poziom. Na rynku akcyjnym obserwujemy także rynek miedzi, ponieważ jeżeli się okaże, że wsparcia są przebijane, otworzą się perspektywy ku spadkom indeksów giełdowych, natomiast każdy nawrót, przebijanie nawet najbliższych oporów będzie oznaczało, że popyt na ryzyko atakuje. Ale to, co się wydarzy na rentownościach amerykańskich obligacji, to moim zdaniem jest uzależnione przede wszystkim od zachowania ropy naftowej, która rzutuje na perspektywy inflacyjne, a perspektywy inflacyjne na politykę banku centralnego, stąd też te wzrosty rentowności amerykańskich obligacji, a później umocnienia dolara, później wpływu tego zjawiska na rynek ryzyka. Dlatego też patrzmy równolegle cały czas na zachowanie amerykańskiej ropy naftowej WTI. Dlatego też wydarzenia w krótkim terminie sygnalizują nam znaczenie poziomu $90. Każdy spadek poniżej miałby bardzo duże znaczenie i zmieniłby tą perspektywę na amerykańskich obligacjach, na amerykańskim dolarze i na rynku ryzyka. Dlatego też moim zdaniem poziom $90 rośnie na znaczeniu. A ten optymizm, który widać dzisiaj o poranku, przede wszystkim jest obserwowany na rynku Bitcoina.
Bitcoin wychodzi nawet nad poziom 28 tysięcy dolarów, tworząc w krótkim terminie formację podwójne dno z potencjałem wzrostu nawet na 31 tysięcy dolarów, ale przede wszystkim wzrost na 28 tysięcy dolarów oznacza wyjście nad średnią 200-tygodniową na wykresie tygodniowym, a to jeszcze bardziej zwiększa nadzieję, optymizm i tą presję na to, żeby także z technicznego punktu widzenia kupować Bitcoina, licząc na dalsze wzrosty. Dlatego też moim zdaniem to, co się dzieje na Bitcoinie, sprzyja popytowi na ryzyko i sprzyja tezie o tym, żeby faktycznie twierdzić, że dno już za nami, że dno cyklu koniunkturalnego stało się faktem, a teraz popyt na ryzyko będzie atakować aktywa ryzykowne notowane na rynkach finansowych na całym świecie. Drodzy Państwo, i w tym miejscu jeszcze raz zachęcam do tych specjalnych materiałów podlinkowanych tam na dole w opisie i w komentarzu, a przede wszystkim o to, czy rynek chce wyższego bezrobocia. Dlaczego tak się dzieje, jak to interpretować, co się może wydarzyć. Ten materiał warto znać oraz oczywiście wszystkie inne tam podlinkowane o tym, jak zachowują się profesjonalni traderzy, jak grać, spekulować na giełdzie. Te wszystkie materiały są tam podlinkowane na dole w opisie i w komentarzu i naprawdę warto się z nimi zaznajmiać, dlaczego zachęcam bardzo, bardzo intensywnie. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. I widzimy się i słyszymy jutro o poranku. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam, stopy zwrotu. Cześć!